No Mistrzostwo Świata. To tak jak zamiatać pustynię. Czujecie temat? Co tu się dzieje? Gdybyście się tutaj przetransportowali, szanowni państwo, to można by było dostać, że tak powiem, raka mózgu. Tu jest tyle zmiennych. Przedmieścia St. Louis. St. Louis, tak jest. Zaczynamy trzeci odcinek. No, morda, ja wysiądę, a co to? Z czego ja będę dalej jechał? Peugeot 505 GTI kombi. Już wam mówię, o co chodzi. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsc. Dobra, ja się zabieram. Merci beaucoup, monsieur. Peugeot 505, następca słynnego Peugeota 504, bardzo popularny w Afryce. O, tutaj ktoś mi próbował coś wyciągnąć, możliwe. Bardzo popularny w Afryce ze względu na to, że się mieści 2 osoby z przodu, 3 osoby z tyłu i 3 jeszcze na tyle. I chodzi o to, czekajcie, bo sprawdzę, czy plecak nie był rozpinany. Dobra. To chodzi o to, że po prostu więcej ludzi się zmieści. Ktoś zaraz zapyta: kierowniku, a czemu taki popularny tutaj? Słuchajcie, z prostej przyczyny. Senegal był kolonią francuską, a to niestety bądź stety sprawia, że ludzie się przywiązują do francuskiego. To co francuskie, to co było, bo znają. Druga kwestia jest taka, że w 1960 roku Senegal staje się niepodległy. W kwietniu, chyba 4 kwietnia, jak dobrze pamiętam, wtedy, kiedy tak zwana francuska Afryka Zachodnia została, te kraje po kolei zostały niepodległe. I najważniejszy aspekt, dla którego ogólnie tutaj jest bardzo dużo Peugeotów, starych Peugeotów, to jest też fakt, moi drodzy, że w Nigerii ten Peugeot był produkowany w latach 80., ten 505, ale 504 z kolei był już w latach 70. Co to jest? W latach 70. produkowany. Więc nieopodal dosłownie, ogromna produkcja zakończona w 2005 roku, czyli dość niedawno, 20 lat temu dopiero przestano produkować. Ten, którym jechaliśmy, strzelam, że lekką ręką 55 lat. No, witam serdecznie. Czołem, mordo. W St. Louis jesteśmy, więc zostawcie łapkę, komentarz i rzecz jasna, podajcie pocztą sandałową odcinek dalej. Powiem wam tak, tu jest dużo dzieci, taki wyż demograficznym względem w ogóle Sahary Zachodniej, że to jest jakieś nieporozumienie. Ale po dzieciach dużo rzeczy można w ogóle, wiecie, wywnioskować. Chodzą się po dupie drapią, to znaczy, że owsica. No niestety, zobacz, młody się wywali, rękę w gębę włoży, no i siłą rzeczy niestety dużo pasożytów. Takie życie. Jedna ulica, druga ulica. No, dziecko tutaj śpiące. Czekajcie, pójdźmy jeszcze tutaj i w prawo pójdziemy. No Mistrzostwo Świata. To tak jak zamiatać pustynię. Czujecie temat? To się nigdy nie kończy. Jak ktoś mi wytłumaczy filozofię tego zamiatania tutaj, to uścisk ręki kierownika. Thank you, bye bye. Najtańsza opcja noclegowa, taka z ulicy. Z ulicy tutaj, tak jak wchodzisz tutaj do tego przybytku, tam nikogo nie ma, bo tutaj turystów nie ma. Lokalni przeważnie jak śpią, to śpią w innych lokacjach możliwe, bo to jest trochę na obrzeżach, trochę tak nie w centrum. 120 zł. Coś w drogę się stało chyba. A może i nie wiem. W każdym razie
konik pasożytów się pozbywa w ten sposób, między innymi na piasku. Są i moje mordule. Elo, witam serdecznie. Pozdrowienie jakieś tutaj dla Polski. Salam alejkum. Salam alejkum Senegal. Każdy chce być, każdy chce być gwiazdą. Przepraszam już. Dziękuję. Salam. Dziękuję. Tak sobie chodzę po tej Afryce. Sandałuję. Patrzę, oglądam. Spostrzegam, co tutaj się dzieje. I powiem wam, że pomimo, że Afryka jest kontynentem z ogromnym potencjałem biznesowym, poznałem tutaj kilku takich fajnych, ciekawych ludzi, którzy prowadzą biznesy, ogromne biznesy. Kiedy mówię ogromne biznesy, mam na myśli przychód miesięczny na poziomie 250 tysięcy złotych, 300 i w górę. Mówię w złotówkach, żeby było wam łatwiej, to trochę, wiecie, ogarnąć głową. Ale i teraz uwaga, załóżmy, że dany delikwent zarobił, nie wiem, z 3 miliony złotych. 3 miliony złotych, to zapłacił 0,5% podatku od tego. Albo 1%. Rozumiecie? Potencjał jest tutaj ogromny. Ja to wam mówię tak zza kulis, bo oczywiście takiej wiedzy tego się nie dowiecie z telewizji. Takich rzeczy się nie mówi, takich rzeczy... Pięknie, pięknie. Piłka w drodze. Takich rzeczy się nie mówi, to co wam teraz opowiadam, ale to pokazuje, że tutaj można żyć. Bonjour, monsieur, ça va? Pięknie, że tutaj można żyć. Mordo, tutaj można żyć nie zważając na podatki, aż tak. Nie na zasadzie, że żyjesz, żeby zapłacić podatek, tylko żyjesz po to, żeby rozwijać biznes i to tak naprawdę fest. Moje ulubione drzewo, które próbuję posadzić w Polsce na parapecie. To nic innego, moi drodzy, jak baobab. Co możemy wywnioskować? Po pierwsze, jesteśmy w Afryce subsaharyjskiej, czyli wszystko, co jest przed Saharą. Po drugie, jeżeli spojrzymy na ten masywny korzeń, o, proszę, i spojrzymy w górę, to dowiemy się, że nie ma liści. A jak nie ma liści, to znaczy, że co? Że jesteśmy w porze suchej. No bo w porze suchej drzewo traci liście, żeby nie obciążać całego systemu. Ten baobab był wcześniej niż to miasto. O, jest kolejny. Kolejny. Zobaczcie, tu kolejny. Nikt nie wycina. Wszystko gdzieś tam się razem, spójnie toleruje, że tak powiem. Jesteśmy już coraz bliżej, że centrum miasta. Patrzcie, to jest centrum miasta, nie? St. Louis. Niesamowite. Jak na wsi, można powiedzieć. Tutaj moi koledzy. Je m'appelle? Je m'appelle? Ça va? Aha. No i elegancko, kumple. O pieniążki proszę, no. A ja głupiego trochę zgrywam. No bo co, pogonisz? No nie będziesz gonić, no bez przesady. Nikt nie dokucza ci trochę, tylko tak ten... A, sandały. A, sandały chcę. Mordo, za duży rozmiar na ciebie moich sandałów. Mordo. Niesamowite. Z jaką łatwością przychodzi im proszenie o pieniądze. Ten wizerunek człowieka białego jako takiego gościa, który przychodzi i daje, rozdaje. Z jednej strony trzeba to powiedzieć otwarcie, że to przez człowieka białego, a mianowicie przez misjonarzy, bo w głównej mierze to oni przychodzą, pomagają edukować w wielu kwestiach, dają jedzenie, dają długopisy, pomagają w ogromny sposób, ale ten też sposób pozwala... Co? Mordo, ten plecak jest taki ciężki, żeby cię zgniotło jak nie wiadomo co. I pomagają, to nie podlega wątpliwości, ale pamiętajcie, wszystko ma dwie strony kija. Dwa końce kija. Jadę z tematem. Już bliżej tutaj jesteśmy. Auchan. Miejmy nadzieję, że będzie otwarte, bo dzisiaj piątek.
Oni świętują. Mordo, nie idź, ty za młody jeszcze jesteś, żeby tutaj Idę tutaj do sklepu. Mam tak zwany ogon afrykański. Ogon afrykański polega na tym, że dzieci się za tobą ciągną. O, tam jacyś kamperem stoją. Ciekawe, ty. Bienvenido. I ochroniarz już mój ogon zdejmuje. Jestem odwodniony, ty. Żeby taki przegląd cenowy tak na szybko, żeby była jasność. 1000 sefa to jest mniej więcej 6 zł, tak przyjmijmy. 6 zł, czyli to będzie kosztowało z 4 zł. Ogólnie ceny w Senegalu nie są takie złe. O, jakaś taka kawa instant, zobaczcie, bo to są wszystko brandy Auchan, więc ten Auchan zawsze będzie tańszy. Woda kosztuje złoty ileś w takim wypadku. A tak to wychodzi mniej więcej. 175. Ale mi się gazowanej napił, co? Nie ma tutaj w Afryce tak ciężko gazowaną znaleźć. No nie widzę przynajmniej. Nie, gazowanej nie ma. Myślicie, że oni tutaj nie piją alkoholu? 750 ml jakiegoś koktajlu za 9 zł. Tanio. Kurczę, jak tanio. A, jest woda gazowana. Tonik 8 zł. Woda cytrynowa. Ciekawe, bo woda cytrynowa kosztuje z jakieś 9 zł. Mojito w takiej butelce. Lemoniada, taka duża. 3 zł taki napitek. Kurde, jak tanio. Puszka popularnego napitku. 2 zł. Ale fajne, zobaczcie. A grejpfrutowo-limonkowy jakiś taki napój. Jakaś taka soda. Coś, co można znaleźć tylko moi drodzy, tutaj. Jak dobrze. Moringa z moringi. Mieszanka z moringi. Tak wpiszcie sobie roślinę moringa. Zobaczycie. Tutaj to jest najprawdopodobniej truskawka i baobab. Mieszanka tego nalotu z owocu baobaba z truskawką zmieszana. Ale super. Nie takie drogie, no. 15 zł mniej więcej. 15. Makaron pół kilograma. 7 zł. No to dużo jak na ten, ale można trochę taniej kupić za 5. Ta tańsza marka też za 5, pół kilograma. No to tu, trochę tego tutaj jest, ale przyznam szczerze, że asortyment jest kosmicznie duży i te ceny różnych wariantów, jakieś sosy do mięs są naprawdę... Majonez. Ogromny wybór. Tutaj przejdę. Czekolady też dużo mają. O, taki kubeł czekolady. 8 zł. Można biznes robić. Nie, trochę więcej niż 8, około 10, ale można biznes robić na tym, na ulicy, tylko dla leniwych, którym się nie chce, to kawa. Proszę, kawa jakaś taka. 15 zł, coś takiego, duży wybór kawy ogólnie. Zobaczcie, jakie podkładki pod kubki, ale zarąbiste. Nie wiem, ile to kosztuje. To chyba będzie kosztowało 20 000. To takie dość drogie, ale to jest taki handmade. No piękne. Cudowne. Gdybym wracał, to chyba bym kupił. Naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Pół kilograma krewetek to jest mniej więcej 24 zł. 24 zł. Napój imbirowy. Testuję. Myślałem, że będzie chociaż trochę słodki. Nic. Ale mocne. Ale mocne. O, panie kochany. Kościółek w okolicy. Choć ja prawosławny, to i Zimbere Video. Nie wiem, propagadio. To ja zawsze tutaj do kościółka sobie zajdę, nie?
Zobaczę. Salam alaikum. Can I go Iglesia? Can I go inside? Kab voulez-vous? Yeah. Qui lui filmer? Hey, monsieur, que voulez-vous? Nieduże miasto, a ogrom bezdomnych. Dużo dzieci. Ogrom dzieci, które chodzą, żebrają. Przykro aż. No ale tak jest, dobrze, że przynajmniej ciepło, mordo, że przynajmniej ciepło. Notre Dame, Lourdes. Chociaż pewnie to się czyta inaczej po francusku. Do tego. Ksiądz do mnie mówi, że jak ty robisz zdjęcia, to ty się nie modlisz. A ja czasami mam poczucie, salam alaikum, Ça va bien. Il y a des gens qui prient à l'intérieur. I know. Vous allez prier. This is not... Il y a de l'autre côté. Ksiądz mówi, że jak robisz filmy, to się nie modlisz. A ja czasami mam wrażenie, że ja więcej tymi filmami robię niż ci, co się modlą. Kurde, powiem wam, że coraz świat się zmienia. I jak mnie ten ksiądz zapytał, i co, wszedłeś tam do środka? Tam do środka, do kościoła i zrobiłeś zdjęcie, tak. Ja mówię, no tak. Byłem tam, zrobiłem zdjęcie, pokazałem ludziom, jak wygląda kościół u was. No, po co? Niemkę spotkałem, witam. Niemkę spotkałem taką młodą, 30 parę lat i wyobraźcie sobie, że poznała, ciekawa sytuacja, przyjechała tutaj na projekt, pracowała z rodzicami lokalnego gościa, który w tym czasie był w Niemczech. Ci rodzice poprosili, żeby przekazała coś, jakąś paczkę. Oni się poznali. Jak się poznali, moi drodzy, to siłą rzeczy jakoś się zakochali w sobie. No i takim sposobem wylądowali właśnie tutaj w St. Louis, w małej wioseczce. Co to za krzyki, ty? I teraz tam od 4 lat sobie mieszkają, tutaj żyją. Mają 2 dzieci. Przez rok, przepraszam, tutaj żyją. Właśnie w Senegalu. Ja pytam ją, jak się mieszka. Ona mówi, że spoko, że jest naprawdę przyjemnie, że bez problemów. I ja tutaj chcę wejść, zobaczyć ten stadion. O kurczę, jakie pobojowisko. W ruinie totalnej. Ja pierdzielę. Kurde, patrzcie, kluby. Może ktoś z was bardziej tutaj ogarnięty w klubach piłki nożnej w Senegalu. St. Louis. Wow, ale ruina. Słuchajcie, ja pytam, Mordula, miejsce, bo idę. I sytuacja taka, ja go pytam, niuanse są po to, żeby były. I tak, pytam ją, jak się ogólnie tutaj żyje i czy no witam, niczego. I czy ciężko było się wkupić do rodziny, że tak powiem, nie? I ona mówi, że nie tyle ciężko, co w każdej kulturze będą limity. I powiedziała, że
to, że jest biała, już tego nie zmieni. No i faktycznie ja pierdzielę, z niektórymi rzeczami ciężko. Ciężko jest się po prostu, wiecie, przebić. No ale żyje sobie, mówi, że jest super, że tak spokojniej niż wcześniej, jak żyła sobie, wiecie, w Niemczech. Takie to życie, no kurczę. Muszę znaleźć łatki do roweru. Ale jak to jest po francusku łatka do roweru, do dętki? No za cholerę im wytłumaczyć ciężko będzie, ale zaraz tutaj spróbujemy kogoś tutaj wyrwać. Patrzcie, chłopaki mają konia, mają ten wóz i sobie jeżdżą. Jak to ogarnąć? Mordule kochane. Ale tutaj jest chaos. Moi drodzy, tutaj jeszcze ze świąt. Ze świąt z 2001 roku. Badaj, tam ziomek się do taksówki próbuje wpakować. Nie no, witamy w Senegalu. Stacja. Tutaj może będą do naprawy dentek. Mordo, nie pchaj się, kierownik idzie. Paliwo. Kurde, nie wolum. Prix de liter 755. 5 zł, coś około 5 zł. No, merci. Kapciochy. To są samoróbki, to są, sami robią takie kapcie. Kapciochy. Merci. Handmade. You do this. Powiedział mi gość tą łatkę to tutaj. O co chodzi, że tyle niepełnosprawnych? Ja uważam, że ogólnie Afrykę to cukrzyca zjada. I bez wątpienia bardzo często idzie to im, ta cukrzyca im idzie, wiecie, na prawo i na lewo, że tak powiem, w organizmie. Psuje im to wszystko. Jest! Mamy to! Łatki, ależ, salam alejkum. Kurczę, znalezione, wypatrzone, salama. Sorry. Co tu się dzieje? Gdybyście się tutaj przetransportowali, szanowni państwo, to można by było dostać, że tak powiem, raka mózgu. Tu jest tyle zmiennych. Kurde. Poszedłem tak, z ziomkiem wykombinować łatkę do dętki i łatka do dętki na początku kosztowała 1000, później kosztowała 900, 700 się udało już finalnie, ale z tej finalnej ceny jeszcze się udało zejść na cenę, moi drodzy, 500. Więc jak widzicie, wszystko można. Tutaj nawet skrawek papieru toaletowego będą chcieli wam wcisnąć za wyższą cenę. O kurde. Mordes, po co to tak krzyczeć? Wiecie, co mnie najbardziej tutaj przeraża? Kiedy widzę ludzi bez takiego sensu. Takiego sensu w życiu. Widać, że tak siedzą bez celu. Są bez celu po prostu. Tacy znudzeni. To, co za mną widzicie, to, moi drodzy, centrum. Teraz przechodzimy mostem do tak zwanej wyspy Bogaczy, czyli tam. A później przechodzimy jeszcze kolejnym mostem. Morda sobie buty myje. A później przechodzimy kolejnym mostem do wioski, znaczy na wyspę, lokalnych, na wyspę Rybaków. Na wyspie Rybaków mam koleżkę, Ejatla. To jest koleżka, którego nie znam, którego mam z polecenia. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Idę do niego, bo muszę, po prostu naprawić materac, ten, który mi poszedł. Mam nadzieję, że się uda tymi łatkami pozaklejać. Kupiłem 6 łatek. Przeraża mnie to. W sensie nie na tyle, żeby przestać podróżować, ale przeraża mnie Afryka. Wiecie, czego się boję?
że poniekąd w Europie zatoczy się pewnego rodzaju koło. Nasi dziadowie pracowali, walczyli na wojnie pierwszej, drugiej światowej o naszą wolność, niepodległość Polski jeszcze wcześniej i że Europa dotknęła takiego pułapu rozwojowego, że teraz będzie regres. We wszystkim tak jest. Między innymi w ekonomii, która ma ogromny na nas wpływ. Kiedy jest wysoki pik, to musi być regres. No i mam takie poczucie, że nie chciałbym, żeby był regres sięgający tego, który mamy tutaj teraz na odcinkach. Ciężko będzie się przestawić, moi drodzy, naprawdę. كل البيوت نام الكل إلا الغلابة عم السكون كل البيوت نام الكل إلا الغلابة. Wchodzimy na tę dzielnicę bardziej zamożną. To tutaj są hotele, które kosztują po 400, po 500 zł nocka. Za 200 znajdziesz, za 150 znajdziesz, ale poniżej 150 no to nie ma czego szukać na dobrą sprawę. Naprawdę jest tutaj drogo. Nie wiem o co chodzi, ale hotele, nawet najprostsze, niekiedy materac na glebie, to jest najzwyczajniej w świecie bardzo drogie. Pod tym względem Senegal jest po prostu kosztowny. Salam alaikum. You fishing like this? He fishing like this. It's okay. Patrzcie, na żyłkę haczyk, koleżka tutaj i rybki łowi. Zobaczcie, ziomek na haczyk i na żyłkę karpiowata chyba, nie? Karpiowata. O, zobaczcie, tak ona na ręku trzyma temat. Nie trzeba żadnego wędzidła. Badajcie na to. Salam alaikum El Dahia. My friend, my friend from Senegal. Welcome to Saint Louis, huh? No właśnie. Thomas is a very nice friend, huh? Thank you so much El Dahia. Welcome, my friend. Słuchajcie. And it's a nice city. It's a beautiful country, huh? And Thomas, you take pictures and see you. Merci beaucoup El Dahia. Teraz z El Dahią Thank you very much, my friend. Thank you. pozdrawiamy. Teraz z El Dahią lecimy sobie. Ja dzisiaj kimą El Dahi. Mój koleżka kolegi. Czajcie? Wy mnie nie pytajcie, jak ci ludzie się pojawiają, bo to jest naprawdę niesamowite, że ja czasami sam nie jestem w stanie tego określić. Poczta. I jeszcze... O ty siurku ty! Tutaj powiem wam tak, że tutaj w tej części miasta jeszcze bardzo mocno widać ten kolonialny styl. Co ty mordo? A tych co, zamknęli? Ale jaja ty. Taki kolonialny styl. Bardzo mocno. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, to jest część miasta bardzo, powiedziałbym, bogata. Tu jest drogo. Tutaj się przychodzi sprzedawać, ale nie kupować. Idziemy sobie tutaj. Jakieś rękodzieło, zobaczcie. Te domy mają po 100 lat. Z francuskim, jak to się mówi, stylem, zębem tworzone. Ale jak tu spokojnie względem tego, co było tam wcześniej. Tutaj na przykład hotel. 2,5 stówy, nocleg. This is to clean the teeth. A właśnie, tutaj El Dahia sobie ten, a tutaj mamy La Maison Rose. La Tutaj Maison po- Rose. Ça, to jeszcze- c'était des anciens entrepôts coloniaux. A, no tak, Où on kolonial. stockait de la gomme arabique, de l'or Ty, d'ivoire. a mój koleżka dalej nie kmini, że ja po francusku tego nie mówię. A to są oczywiście wzorowane na stare maski, ale one nie są autentyczne i stare. To są, wiecie, to są maski, które mają wyglądać na stare i mają swoim wyglądem podnosić cenę. Dzień dobry, El Dahia. Dzień dobry. Dobry dzień. Ale niesamowite, jak dużo tutaj ludzi od razu rozpoznaje mnie i zaczyna mówić po polsku. So many Polish people. So many. Dziwne. Tutaj El Dahia
oczywiście też musi mnie przyprowadzić do swoich kolegów, ale tutaj koleżka artysta, salam alejkum. Salam alejkum. Salam alejkum, messie. Artysta zarabia tak na życie, ale zobaczcie jakie tutaj ma rzeczy, Vale punta break. że tak powiem. Co tu mamy? Beautiful. Bardzo ładne, o, piękna ta. Look, that's this. Cóż tu mamy, ty? A to co to jest? Jakieś tego? Briga Mont La Perfume. Tutaj książki ma takie, że tak powiem. No, kolega tutaj artystyczny. Chaku Jur este una via. Co to znaczy? Ça, je vais t'expliquer. Ça, il y a deux sortes de personnes, ceux qui, les hommes sont ennemis. Il y a beaucoup de... Tutaj takie na żywca trochę ten artystyczny, że tak powiem, ład, nieład. O, jego pracownia. Podoba wam się? Dawajcie znać w komentarzach. Kolorowanie materiałów jest takim dość powszechnym zabiegiem, jeżeli chodzi o aktywizację lokalnych, bądź tworzenie jakichś takich skrawków, różnych sukienek, niesukienek. To jest relatywnie proste i to jest na tyle dochodowe, w sensie niedochodowe. Ta umiejętność robienia tego nie wymaga dużego zaangażowania finansowego. Przeważnie, moi drodzy, te osoby potrafią szyć i w ten sposób ludzie, którzy przyjeżdżają aktywizować lokalnych z Europy, selam, to najzwyczajniej w świecie idą właśnie w tym kierunku tych materiałów szycia, a później sprzedawania tego. Tak to się ma, no. No. French House. Tu mordula mi się, wiecie, to trochę, że tak powiem, za przewodnika w ten. Architectural, Saint-Louis, patrimoine mondial, Senegalski koncert prosto dla was, moi kochani. Tutaj... Hello. Gra w ping-ponga, w sumie w tenisa takiego. Takimi paletkami drewnianymi. Chłopaki też coś grają. Ale się wystraszyli. Praying. Madrasa. Madrasa. Szkoła koraniczna. To school. Szkoła. Tutaj za szkołą więzienie. O tutaj nie będę podchodzić dalej, bo niestety za robienie zdjęć, filmów takich miejsc, kurczę, powiem wam, że można naprawdę tak zwany dziób dostać, ale nie w kontekście tak fizycznie, tylko chodzi o to, że można wylądować po prostu w tym więzieniu. No i oczywiście wiecie, to nie będzie na pół roku czy coś w ten deseń, tylko to na dzień wyjaśnienia albo na 2 będą ci dupę truć, ale lepiej po prostu unikać w podróży kamery właśnie przy takich miejscach newralgicznych. To jest taka moja sugestia i polecam się tego trzymać, ponieważ po tylu latach podróżowania powiem wam, że naprawdę pewne rzeczy po prostu warto odpuścić. Słuchajcie, byliśmy w centrum tam, w St. Louis, byliśmy później w tym kolonialnej części, a teraz wchodzimy na tak zwaną część mojego koleżki, czyli do miejsca rybackiego. Najbardziej wysuniętego na wybrzeże i tutaj
po prostu w kolejnym odcinku, bo teraz będę się z wami żegnać. Merci beaucoup, friend, my friend, thank you so much. Je vais te faire découvrir Saint-Louis. Yeah, in. Thank you, thank you. Ça, c'est le petit bras. Tak jest, pokażemy to w kolejnym odcinku, moi drodzy, tak żeby zobaczyć, jak sobie tutaj ludzie właśnie żyją po tej stronie lokalnej tego, powiedziałbym, małego, wielkiego świata. Zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek pocztą sandałową, żeby dotarł jeszcze dalej na krańce świata. Ja się z wami zżegnam i z moim koleżką również. I co? I lecę teraz do niego na chatę, bo mam zapro, żeby skleić materac. A my się słyszymy w kolejnym, 4. odcinku z serii Senegal z jak to daleko. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko. Czołem. Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we